Cześć, dotarliśmy nad Jezioro Niedackie, jedno z najciekawszych, najczystszych jezior na ten czas w tym momencie w Polsce. Byliśmy tu w zeszłym roku i nam się tak spodobało, że przyjechaliśmy również w tym roku. Będziemy dla Was tutaj testować sprzęt kilku różnych firm, o tym za chwilę. Jesteśmy po nurkowaniu takim czekowym. Zrobiliśmy sobie wejście 50 minut pod wodą, temperatura przy powierzchni 20 stopni, bardzo dobra wizura, jakieś 6 metrów, bardzo dużo ryb. Jest to naprawdę świetne miejsce do tego, żeby zacząć nurkować. Zobaczymy, co my tutaj dostaliśmy. Będziemy mieli sprzęt Poseidona, pewnie znany szczególnie nurkom technicznym, choć rekreacyjnym również. Oraz świetne światło Graal Marine. Mamy maseczkę. O, wiedzieliście, że Poseidon ma w swojej linii taką maskę? Pokaż logo jeszcze. O, to jest naprawdę Poseidon. Co mamy tutaj w tym woreczku? Nóż. Mamy też komputer, który jest dedykowany do rebreederów, ale można ich używać samodzielnie i dzisiaj go przetestujemy. Poseidon M28. No i mamy Graal Marine. Ładowareczki to sobie schowamy na bok. Tak jest. A z folią trzeba uważać. Mamy akumulatory. To jest akurat do demo 14 Ah. Jak to się mówi? Wygląda zestaw Graal Marine, który dostaliśmy tutaj do testów. Jak sami widzicie, jest kilka lamp wideo, są lampki backupowe i akumulatory. Za nami w tle, jak pewnie słychać na filmie, sprężareczka, która ładuje butlę. To nie przypadek, że współpracujemy z firmą Graal Marine od 5 lat, która wspiera projekt Perfect Diver od samego początku, dlatego że ich produkty znamy od wielu, wielu lat. Jesteśmy z nich naprawdę zadowoleni. Sprzętu Poseidona nie trzeba właściwie reklamować. Zachowuje się świetnie w zimnych wodach, bo tam jest głównie testowany. Nadaje się również bardzo dobrze do wód ciepłych, dla nurków rekreacyjnych. Praktycznie nie ma problemów z tym sprzętem i nie ma też oporów oddechowych. To jest high pressure, nie? HP. Tak, bo ja chyba się zdecyduję wejść w tym do wody. Gotowe. Teraz ciekawe, czy będzie działać, nie? Przerwa pierzchniowa, czas realizacji outdoorowych. Korzystamy z uroków gminy Zblew. Jedziemy przez las, musimy się przebić przez kilka kilometrów lasu, żeby wyjechać z twardego dołu. Dlatego miejsce jest wymarzonym miejscem dla osób, które lubią łono natury, rowery, przechadzki itd. O tym w dalszej części filmu. Jedziemy w okolice jednego z marketów, nie powiem nazwy, bo nie chcę tutaj robić kryptoreklamy. I tam będzie bardzo fajna, nie wiem jak to nazwać, aktywność, ciekawostka, która dzieje się w Polsce od 7 lat, a jeden z przystanków jest właśnie tutaj w gminie Zblew, w Zblewie i tam właśnie jedziemy. Powiedziałam po polsku. Rajd Koguta, taka ciekawostka. Spotkaliśmy Mateusza Tak jest. Witam serdecznie. i chcemy zapytać, jak się jedzie 500 km takim motorem. Naprawdę bardzo ciężko. Jest to wielkie naprawdę wyzwanie. Ogromny podziw dla tych ludzi, którzy jadą jeszcze mniejszymi pojazdami. Motocykl podarował mi sąsiad tak naprawdę. Dużo nakładu i dużo czasu pochłonął ten motocykl i udało się wystartować. Wiele, że tak powiem, było tutaj, że tak powiem, spraw niedomkniętych,
ale jakby się, że tak powiem, wszystko się tak złożyło, że można było wyjechać i wszystko jest w porządku. Bo ruszacie z Oławy? Tak, ruszamy z Oławy i kończymy w Stegnie. Tak? Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL. Jesteśmy z panem Pawłem. Dzień dobry, moje nazwisko Paweł Peka, jestem właścicielem muzeum w Zblewie. Z tego względu, że jesteśmy w gminie Zblewo, na Twardym Dole nurkujemy, ale w przerwach pomiędzy nurkowaniami pokazujemy wam, jakie są tutaj atrakcje. I między innymi mamy właśnie takie muzeum. Kiedy ono powstało? Jest rok temu powstało. Mamy to jako pierwsze muzeum mamy w Sępólnie Krajeńskim, a to jest druga wystawa. A co jest w środku, tak króciutko? No, same atrakcje. Kubelwageny, Schwimmwageny, Dodge, Willisy. No, przed wojny dużo karetek, dużo. Najstarszą mam karetkę przed II wojny światowej. Do tego tam niska reanimacja jest pod patronatem Muzeum Ratownictwa w Krakowie. Takie no, same perełki, można powiedzieć. A jak zainteresowanie turystów? No tak różnie, ale ci, co już przychodzą, są zadowoleni. Ale już o was wiadomo, bo gmina o was mówi, w Twardym Dole o was też mówią, bo nam powiedzieli, żebyśmy sobie tutaj przyjechali. No fajno, dziękuję bardzo gminie, że się interesują, bardzo fajnie. Możemy zajrzeć do środka? Zapraszam. Proszę. Trzeba nawet. Proszę. Ale bardzo, bardzo fajna kolekcja. Na A, to jest akumulator. 125, to jest, dobra. no, tam musiał być akumulator. A tu mamy kuchnię polową. To była kuchnia konna kiedyś, ale ktoś przerobił już na dyszer, tak nie? No. To znaczy, no tak jak tym jeżdżę, to tak na bardzo im się nie podoba. Bo w środku nie było miejsca. Tu mamy kampera. To był wóz dowództwa. Takiego na redakcję. To był wóz dowództwa. Na niego jako pancerny nazywał się, ale sobiutki to był. Ta plandeka, co była i tak dalej, nie? To oni żołnierze stare felgi przykręcali, blachy przyspiewywali, żeby się ochronić troszeczkę. Ten samochód był produkowany, bo to Skoda przyjęła. To znaczy potem produkowali Skodę po tym. Kredens. Oryginalny Schmeister niemiecki, SS-mani to używali. Aha. Tego. A to jest pepeszka, która była wprowadzona do wojny od 1943 roku. Ona sobie tutaj kładę. Ją można podać w 4 pancernych. Bezpośrednio z amfibii samochodu. Najstarsze tereny osadnicze Pomorza Gdańskiego świadczą o tym liczne artefakty archeologiczne znalezione tutaj na tym terenie, czyli Kociewie, albo inaczej Ziemia Kociewska, znajduje się w dorzeczu 2 rzek, Wieżycy i Czarnej Wody, czyli tak zwanej Wdy. Bardzo malownicze, ciekawe przyrodniczo, naturalne. Super miejsce. Lawenda to dobro. Jest z nami syn właściciela, tak? Pana Tomka, pan Filip. Tak. Tak, no jestem synem właścicieli i tutaj też w trakcie sezonu lawendowego pomagam im we wszystkich sprawach. Jeszcze jesteśmy przed sezonem kwitnienia, co prawda, ale już w zasadzie intensywnie zaczynamy przygotowania do sezonu. Przypomnę, że jesteśmy na Kociewiu, gmina Zblewo. Nie nurkujemy. Co robimy, gdy nie nurkujemy? Na przykład możemy sobie odwiedzić pole lawendy. Ile tutaj jest sadzonek? W zasadzie jest około 2,5 tysiąca. Mamy 6 odmian lawendy. Także no jest czym wybierać, każda ma swoje inne zastosowanie. Część mamy do na przykład przeznaczenia kulinarnego, część do kosmetyków, które również sprzedajemy. Także no jest pełen zakres tutaj u nas. Dobrze.
Kiedy przypada najlepszy taki sezon, powiedzmy, dla turystów, którzy chcieliby sobie tutaj przyjechać, zobaczyć, jak ta lawenda kwitnie z daleka, żeby było fioletowo? Jest to w zasadzie lipiec, sierpień, jak widzimy jeszcze jest troszkę za wcześnie. Pojedyncze już Tak, zaczęły. no pęczki już się pojawiają, aczkolwiek no jest to lipiec, sierpień, wtedy też wszystko jest zależne od pogody w zasadzie, bo to bardzo mocno wpływa, jeśli chodzi o słońce, jak mamy, jeśli chodzi o nawodnienie też, także to bardzo często zależy tylko od pogody. My możemy tylko tak delikatnie przewidywać, nie zawsze jest pewność, kiedy pojawi się takie pełne kwitnienie, ale z reguły to jest lipiec, sierpień, także wtedy najlepiej do nas przyjechać. Pole lawendy dobrze utrzymane, nawadniane, odchwaszczane w rzędzie, międzyrzędzie jest koszone, także warunki idealne na lekkim wzgórku, słoneczko, piękny klimat. Tak, no i też jesteśmy ekologiczną plantacją, korzystamy tylko z ekologicznych nawozów, dbamy o to, żeby to było właśnie dobro, które wytwarzamy później i możemy się tym dobrem podzielić, czyli na przykład w postaci kosmetyków, produktów takich do spożycia, także troszkę tego mamy. To jeszcze na koniec taka malutka zabawa, lawenda to dobro, skąd ta nazwa? Lawenda to dobro, no w głównej mierze dlatego, że właśnie lawenda jest tym dobrem, którym chcemy się podzielić, ma też bardzo szerokie zastosowanie, uspokajające, zdrowotne, także w tą stronę. No oraz tutaj z pozdrowieniami dla taty, ponieważ tata nazywa się Tomasz Dobrosielski, to dobro, taka lekka gra słów. Także bardzo fajnie to wyszło. Dokładnie, dokładnie. Dziękuję bardzo i proszę pozdrowić właścicieli. Jasne, pozdrowie, dziękuję bardzo. Kolejna atrakcja Kociewia. Jeżeli nie nurkujesz, możesz tutaj przyjść. Znajdujemy się w Arboretum Wirty, w miejscowości Wirty. Jest to najstarsze w Polsce arboretum leśne, które zostało założone w 1875 roku. I właśnie do niego wchodzimy. Znajdujemy się już na terenie arboretum. Wejście dla osób dorosłych 10 zł, ulgowy bilet 5 zł. Nad całością czuwają Lasy Państwowe gminy Zblewo. Dzień pełen wrażeń. Zjeżdżamy do bazy. GPS poprowadził nas znowu kolejną drogą przez las. Tak naprawdę dokładnie nie wiemy, gdzie jesteśmy. Od 1,5 kilometra jedziemy po prostu sobie przez las. I czekamy, aż tam jakiś łoś wyjdzie na drogę. A dzisiaj jeszcze nurkujemy. To była tylko taka krótka przerwa, która się wydłużyła do 3 godzin. Idziemy nurkować. Nocne nurkowanie. Test sprzętu Graal Marine. Czy nie tam pod wodą? Mają To światła.
Drugi dzień Demo Daysów, twardy dół, Kociewie. Jest ze mną pani Ania Sad, menadżerka tego ośrodka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Aniu, jak długo pani tutaj jest menadżerką? 8 rok. 8 rok. Tak. A takie pytania techniczne, jaka ilość osób może być tutaj przyjęta jednocześnie? No posiadamy tak naprawdę 20 domków 4-osobowych, ale w każdym z nich mamy możliwość 2 dostawek, więc maksymalnie 120 osób nocujących w domkach. Od razu powiem, że te domki są fajne, bo w jednym z nich mieszkamy już 4. dzień. Fajne, przestronne i co ważne ogrzewane, tak, posiadają grzejniki elektryczne, więc możemy gości przyjmować nie tylko w tym okresie letnim, ale również zimą. Polecamy, bo balkoniki są na 1. piętrze. Można je sobie otworzyć w nocy i zasypiać, jeżeli ktoś lubi, przy rechocie żab. Tak, słychać jest zdecydowanie głośno. Ośrodek jest całkowicie w lesie. Tak, w środku głębi lasu, tak to określamy, nad jeziorem. Tak, nad Jeziorem Niedackim lub Niedack, w zależności jakiej nazwy używamy, bo obie są przyjęte. Natomiast jest to obszar już Borów Tucholskich. Tak, jesteśmy na pograniczu Borów Tucholskich. Super. A jaki typ turysty tutaj do Was przybywa? Oprócz oczywiście nurków, wiadomo, my tutaj jesteśmy już 3. raz jako Perfect Diver. Tak. Natomiast poza osobami, które pasjonują się nurkowaniem, gościmy rodziny z dzieciaczkami. To jest fajne miejsce, las, jezioro, czysta woda, cisza, spokój. Zapraszamy gości przede wszystkim tych, którzy szukają tej ciszy, spokoju, którzy chcą wypocząć, ale nie tylko. Organizujemy również szkolenia dla firm, eventy integracyjne, pikniki firmowe, tego typu sprawy również. Czy jesteście otwarci cały rok? Przez cały rok. Przez cały rok? funkcjonujemy, Tak. Mhm. Rozumiem, że po sezonie są trochę niższe ceny. Tak, poza sezonem cennik wygląda troszeczkę inaczej. Troszeczkę inaczej. Dodam jeszcze, że jest tutaj bardzo dobra kuchnia. Bardzo dobra. Zgadza się. Zbieramy same pochwały, więc to fakt. Okej. Bardzo dziękuję, że udało mi się Panią namówić na rozmowę Dziękuję również. i mamy nadzieję, że nurkowie są tutaj mile widzianymi osobami. Bardzo, Tak? Tak. Czyli z Good Dive się dobrze współpracuje. bardzo dobrze. No i super. Mam nadzieję, że znowu się spotkamy niebawem. Oczywiście zapraszamy serdecznie. Także bardzo dziękuję, a my za chwilę przechodzimy do kolejnej rozmowy. Dziękuję. Jest ze mną Wojciech Pruski, właściciel bazy i szkoły nurkowej Good Dive. Cześć Wojtek. Cześć. Widzimy się już 4. dzień z rzędu, No, bo Demo Daysy dzień 2 trwają. trwają, no ale wcześniej jeszcze 2 dni żeśmy ponurkowali. Właśnie wróciliście z nurkowania Tak, z Izą dzisiaj zrobiłem sobie takie rekreacyjne, fajne nurkowanie. na Rebie, Na Rebie. czyli ryby były blisko. Ryby były blisko, no ale też jak trochę się przestawiliśmy już z tych obiegów otwartych i oczywiście zawsze wracamy chętnie na obieg otwarty, ale jednak najprzyjemniej jest dla nas na rebreederach. Jezioro Niedackie, Tak, rynnowe, przepływowe, czyściutkie, 1. klasa. tak. 115 hektarów powierzchnia tak. i na mniej więcej 106 metrze nad poziomem morza. Zgadza się. Co możemy zobaczyć w wodzie? W zasadzie wszystko, co oferują jeziora, tak? Więc mamy bogatą florę, faunę. Dużo wraków? Wraków zero. No, jeśli chcemy oglądać zardzewiałego trabanta lub autobus, to nie u nas. Tu jest zupełnie co innego do oglądania. To jest jezioro typowo dla ludzi, którzy lubią przyrodę, lubią ją obserwować, podziwiać. No ryb jest zatrzęsienie i przy pięknym zielonym krajobrazie wszystko. Lubią nurkowania litoralowe, Tak, to jest typowo dla takich nurków. no bo tutaj macie bardzo ładne łąki. Tak. I na ogromnym obszarze, tak? Więc one też są zróżnicowane, zależy od miejsca, od głębokości. No my już mniej więcej na pamięć znamy, jakie roślinki na jakiej głębokości występują. Jasne, są też poręczówki, jest to Tak. przygotowane i też mówisz, jak ktoś umie sam nurkować, no to wiadomo, bierze kompas i mówisz, że tam dopływamy do tego miejsca, tam się zaczyna poręczówka, na 3,5 metra skręcamy w lewo, widzimy to, w prawo to i tak dalej. Tak, mniej więcej. Jakie ryby możemy tutaj zobaczyć? Bardzo dużo szczupaka, czyli drapieżniki, okonia, bardzo dużo. Widujemy też płotki, krasnopiory. Czyli wzdręgi? Wzdręgi, tak. No i oczywiście lin. Również, no jak i węgorz, ale węgorz to wiadomo raczej, chociaż czasami uda mi się go w dzień zobaczyć, ale zazwyczaj to Znaczy, podczas... to są tak gęste i bogate te łąki, że za dnia to rzeczywiście jest ciężko, bo one się chowają, nie? No, chowają się i mają się gdzie schować rzeczywiście. One pewnie przepływamy nad nimi, tylko że one są w roślinności pochowane. Też bardzo dużo raków, oczywiście nie naszych No niestety, szlachetnych, szlachetnego raka nie ma. ale raków jest bardzo dużo. Bardzo dużo. A jakie inne aktywności możemy tutaj robić? Powiedzmy, przyjeżdżają nurkowie z rodzinami, Tak. którzy nie nurkują,
to oczywiście mogą zrobić intro, bo tu jest super warunki na intro. No to są takie warunki, jak chodzi o intro, że w zasadzie większość ludzi zaczyna myśleć poważnie o nurkowaniu. Właśnie to ja może zrobię w trend, bo Dobra. wczoraj spotkaliśmy dziewczynę, która nie wiedziała, że tu są Demo Daysy, przyjechała sobie po prostu z dzieckiem i z mężem, żeby się tutaj wykąpać i tak dalej. Okazało się, że są te Demo Daysy, a ona ma P1. Tak. I się zapytała, czy może zanurkować. Okazuje się, że tu jest cały sprzęt, od A do Z. Można Oczywiście. przyjechać nie wiedząc, że tu jest jezioro nawet i sobie zanurkować. Oczywiście. I dla dzieci sprzęt, i dla dorosłych, i side mount, i twin set, I suche skafandry, i mokre skafandry. W Wszystkie zasadzie rozmiary. mam wszystko, łącznie ze skuterami. W zasadzie baza jest w pełni A wyposażona. na jakich skuterach pływacie tutaj? Divertugach. Okej. One są dla nas najlepsze z racji gabarytu przede wszystkim, tak? My potrzebujemy małych skuterów, szczególnie jak podróżujesz pod wodą z aparatem podwodnym, no to często musisz go odwiesić, on tobie nie może przeszkadzać. No duży skuter, no to jest duży problem dla fotografa, a No i- ten mały jest idealny. No i teraz ważne pytanie nurków ogólnie. Kiedy jest czynna baza? Jak jest czynna? Baza jest czynna weekendami w zasadzie już od majówki, w tym roku od majówki. W zeszłym roku dużo wcześniej wystartowaliśmy, ale też... Ten rok był zimniejszy? Rok był zimniejszy, dużo później wszystko się zaczęło. Teraz mamy idealną pogodę, ale długo na nią czekaliśmy. W wakacje jesteśmy cały czas, baza jest otwarta. No i tak w zasadzie do końca września już jest, przez wrzesień jesteśmy weekendami. A potem to już tylko w zasadzie na specjalne życzenie grup, które przyjeżdżają, otwieramy Czyli 6 bazę. nurków, czy tam 12, czy 8 może sobie przyjechać właściwie w dowolnym dniu Tak, po umówieniu wcześniejszym. oczywiście. A Nie jak ma problemu. z nurkowaniami, na przykład jak jest z kutelodem, robicie podlodowe? No, chcieliśmy bardzo, ale w tym roku No ja wiem, niestety w tym roku się nie nie było lodu. udało. Tak? Zapewne jeśli będzie ten lód na tyle fajny, żeby wyrąbać przerębel, to będziemy przeprowadzać podlodowe również. Jasne. Dzięki bardzo za Dzięki rozmowę. bardzo. Wracamy do Demo Daysów. Dobrze. Jest dobrze? Połóż się, czy Cię będzie ciągnął. Wstać automat. O, wraca. Chcemy się położyć jeszcze? Właśnie skończyliśmy testy skuterów Divertug Tech 12. 2 sztuki. Bardzo fajnie nam się pływało. Zeszliśmy do tam niecałe 10 metrów. 2 biegi. Bardzo ładnie się nimi steruje pod wodą. Prawo, lewo, można całym ciałem, można rękami góra-dół. W momencie nabrania głębokości 4-5 metrów już to naprawdę świetnie zdaje egzamin. Trzeba tylko pamiętać, żeby nie płynąć za blisko dna, bo tą dziurką zaciąga roślinki i się wkręcają w śmigło. Trzeba wtedy się zatrzymać. One mają pływalność neutralną, więc nic się z nimi nie dzieje, nie są za ciężkie, nie są za lekkie. Wyjąć roślinki i można płynąć dalej. Jak wpadają roślinki, będziecie widzieli na filmie. Wszystko jest nagrane. Tak. Wracamy po przerwie. Jesteśmy na Demo Daysach. Różne osoby się tutaj przywijają i wczoraj, i dzisiaj. Między innymi jest z nami Katarzyna Boryczka, która przyjechała tutaj ponurkować w trakcie Demo Daysów. I w trakcie naszych rozmów okazało się, że jest czynnym psychologiem. Cześć Kasia. Cześć, witam serdecznie. Po co ty tutaj przyjechałaś?
Przyjechałam przede wszystkim chyba odciąć głowę i zresetować myśli, troszeczkę się oczyścić, tak? No, jest to pewnego rodzaju forma relaksu dla mnie, a jednocześnie ładowania akumulatorów. No, nic na mnie chyba lepiej nie działa, nie? A jak to, jako psycholog, jak ty to obserwujesz? Bo mówi się o tym, że woda rzeczywiście odcina nas od świata zewnętrznego, gdzie jesteśmy mega przebodźcowani. Komputery, telefony, telewizja, reklamy, klaksony, coraz większa motoryzacja i tak dalej. Jak to wygląda rzeczywiście z punktu widzenia psychologii? Ja się tutaj w 100% zgodzę z tym, że rzeczywiście moment wejścia pod wodę stanowi doskonały reset. Tak? Nie ma takiej możliwości, żeby zabrać problemy, można powiedzieć, dnia codziennego, z tym, to co nas generalnie dotyczy, żeby to zabrać pod wodę. Tak? No, okazuje się, że tam nawet nie ma takiej możliwości, żeby koncentrować się na czymkolwiek innym, niż na tym, co się widzi. Tak? Więc jak dla mnie, no chyba nie ma nic lepszego, tak, dla oczyszczenia umysłu, ciała, prawda, po to, żeby na przykład po takich 2 dniach na przykład, czy nawet jednym dniu, tak jak ja dzisiaj, móc powrócić do obowiązków, do pracy z kompletnie naładowanymi akumulatorami, nie? I z czystą głową. Z czystą głową, zdecydowanie z czystą głową, nie? Mhm. Jakie masz w takim razie długie przerwy pomiędzy nurkowaniami? W ostatnim czasie tak naprawdę te przerwy są zaledwie kilkudniowe, tak? Okazuje się, że sprzyja aura, poza tym faktycznie jest sezon na demo daysy, więc po prostu się z tego korzysta. Bo ty jesteś nurkiem, który nurkuje cały rok. Tak, ja jestem nurkiem, który nurkuje cały rok. Wiadomo, że teraz warunki są bardziej sprzyjające i powiem szczerze nawet, że dzięki temu, że demo daysy odbywają się w różnych miejscach, jestem w stanie poznać różne miejsca nurkowe i między innymi takie jak to, tak? Są miejsca, w których rzeczywiście nurkujemy gdzieś głębiej, natomiast tutaj no nie da się ukryć urokliwa fauna i flora. Mega dobra reset, wizura. Tak, dobra wizura i naprawdę mega reset, tak? To na pewno wycisza i relaksuje, nie? Czyli nurkowanie jak najbardziej polecasz? Tak, zdecydowanie polecam, tak? Jeżeli ktoś ma możliwość, to rzeczywiście polecam, tak? No tu jest też takie miejsce, że dość dużo osób przyjeżdża na nurkowanie intro, czyli na to takie... Tak. Albo dowiadują się, że tutaj na miejscu, że tu jest szkoła nurkowa i korzystają z tego, że jest tutaj możliwość zanurkowania, bo jest tutaj cały sprzęt dostępny. Dokładnie, dokładnie. Znaczy powiem szczerze, moja przygoda z nurkowaniem zaczęła się dokładnie w ten sam sposób, tak? Ktoś po prostu zadecydował o tym, bo dostałam to w prezencie, tak zwane intro nurkowe, nie wiedziałam co to jest, no ale rzeczywiście Wciągnęło. weszłam w wodę. Tak, wciągnęłam ten pierwszy moment rzeczywiście i można powiedzieć, załapałam bakcyla. Natomiast faktycznie ten pierwszy moment i wyjście, mega zastrzyk adrenaliny przy jednoczesnym rzeczywiście wyczyszczonym umyśle. Także jeżeli chodzi o formę relaksu, a jednocześnie pewnego rodzaju terapię dla samego siebie, to zdecydowanie polecam. Jasne, bardzo dziękuję Dziękuję ślicznie. i do następnego razu. Do następnego razu koniecznie. Także znów zapraszamy pod wodę lub nad wodę. Zobaczymy, co tam się dzieje. Jak wrażenia? Super. Pierwszy raz w suchym skafandrze. Jest dużo cieplej, to na pewno. Aquatrek Evolution Special Edition. Można pokazać, dokładnie. bo to jest... Dostałam dzisiaj na testy. Pierwszy raz w wodzie. Historyczny. Co jeszcze dostałaś na testy? Jeszcze dostałaś automat, Tak, dostałam automat Polisa, płetwy i machę. płetwy i machę. Bardzo fajnie się wszystko sprawdziło. To jest 150, nie? Holis? Tak, 150. no. Bardzo fajnie się oddychało przez niego. Muszę Żadnych powiedzieć. oporów? Bardzo fajnie, naprawdę. Nie wzbudzał się bez powodu. Wszystko super. Kilogram balastu mi brakowało, więc trochę zbierało mi się w stopach powietrza. Ale to jest kwestia, że miałaś za duże, Tak, za tak. duże buty, no bo to jest jednak do testów. Tak, więc nie ma tak. wszystkich Pierwszy numerów. raz, więc i tak uważam, że było super. Poradziłam sobie. Ćwiczonko więc konika robiłaś wszystko? Wszystko. Wszystko super? Wojtek mnie nie odpuścił ani na minutę. Wojtek Pruski, Szkoła Good Dive. Tak, dokładnie, bardzo polecam. Wszystko na spokojnie, fajnie wytłumaczone. Także bardzo fajna zabawa. I chyba chcesz już to zdjąć. Jest dosyć ciężko mimo wszystko. No to super. No i ciepło. Ciepło. Na termin. I na jakiej byliście głębokości? 10 metrów? Mniej Na platformie, więcej. na platformie Tak, byliście? byliśmy na platformie, tam robiliśmy ćwiczenia. Trochę gdzieś tam popływaliśmy jeszcze po jakichś pagórkach i wróciliśmy. No i super. Także super. Czyli teraz przygotowujemy się na zakupy nowego suchego skafandra. Tak, kupujemy skarbonkę i zbieramy. Polecam, fajnie jest.
Ze mną jest teraz Iza Pruska, też właśnie wróciła z nurkowania. Cześć Iza, Cześć Wojtek. jak było? Bardzo fajnie. Długie nurkowanie, płytkie nurkowanie. A jak głęboko byliście? Byliśmy na 5 metrach maksymalnie, tutaj na pobliskich łąkach. Spotkaliśmy kilka szczupaków, ławice ryb. No, przyjemne, długie nurkowanie. Ale byłaś ze sprzętem? Ze sprzętem. Bo ja słyszałem, że jesteś fiderweką. Tak, zgadza się. Od jakiegoś czasu zaczęłam nurkować na bezdechu i całkiem fajnie to wychodzi też tutaj. Jezioro się nadaje? Jak ktoś by chciał rozpocząć swoją przygodę z freedivingiem. Jak najbardziej, ponieważ być może tutaj Mistrzostw Świata nie zrobimy we freedivingu, natomiast dla osób początkujących jak najbardziej to miejsce się nadaje. Woda jest super, czysta, przejrzysta. Jeśli ktoś by chciał zanurkować na bezdechu również trochę głębiej. No właśnie, powiedzmy 5, 10, 15, 20. I jest też taka możliwość, bo maksymalna głębokość jeziora to 30 metrów, ale jak najbardziej osoby początkujące mogą zanurkować sobie tu niedaleko na 5, na platformę. A jak dalej? A dalej i na 20, na 25, maksymalnie, tak jak mówiłam, 30 metrów. A technicznie jak to rozwiązujecie? Obecnie posiadamy ponton, tak, i możemy po prostu wywieźć nurków poza tutaj ten obszar płytszy. Czyli macie mapę głębokości? Tak, mamy mapę. Jeżeli ktoś sobie zażyczy, że chciałby na 10 metrów, to bez problemu Dokładnie. wjedziecie go łódką, Lina schodzi na 10. I schodzi na 10, na 20 bądź 30 A ty jak metrów. głęboko schodzisz? Na jednym Moje oddechu? maksymalne zejście to 23. Okej. Nie za zimno? No wiesz, są pianki, nie? Ja wiem. Można się doposażyć, jak najbardziej. Jeszcze jak się schodzi na te 10 metrów, to bez pianki, ale poniżej raczej proponowałabym ubrać już Jesteśmy, pianeczkę. jak widać, w trakcie demo daysów. Tak. A powiedz, jakie sporty, czy co możemy tutaj jako turyści, którzy przyjadą, robić jeszcze oprócz nurkowania? Spójrz za siebie. Nie mogę. Możemy na przykład popływać rowerkiem, ale również są do dyspozycji tutaj supy, kajaki. No supy się stały modne. Tak, jak najbardziej. Bardzo dużo ludzi, coraz więcej ludzi przyjeżdża właśnie tutaj spędzić czas na supie, ponieważ też właśnie jest dobra wizura i z tego supa mogą sobie podziwiać rybki i inne roślinności. A jakbyś miała wybierać, to jest coś takiego, że wolisz freediving od nurkowania, czy wolisz nurkowanie od freedivingu, czy robisz po prostu to i to lubisz? Równolegle. To jest w zależności od nastroju. Okej. Tak? Jakby i nurkowanie w sprzęcie, i freediving luzuje i relaksuje tak samo. Kwestia tego, na co ma się ochotę w danym dniu. A powiedz mi, jak na przykład robisz 2 nurkowania, czy 3 po sobie, to wyznacznikiem jest wysuszone włosy, są wyznacznikiem? Absolutnie nie. Jak robię freediving, to nie nurkuję w sprzęcie. Okej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Zobaczmy teraz, co się dzieje pod i nad wodą. Jak chcesz. Musisz stać stabilnie na tym. Facet na to. O! 5, żeby zaczęło pompować, nie? Jak 0,47 jak będzie, to usłyszysz solenoid. To będzie nasz pierwszy raz. Wspólny. Nie wciągnij tej spłuczki, to jest spłuczka Dobra. od płódek. Na razie przejdę, już jestem, okej. Dobra. No. Jest tam moja maska? O, jest. Okej. Najlepiej wsadzić do ust i wtedy to otwierać, nie?